Witam Was serdecznie. Dzisiaj będziemy sobie mówić o takich dwóch konstrukcjach. Takiego czegoś na YouTube jeszcze nie ma, przynajmniej zestawienia tych dwóch rzeczy, żeby pokazać, co tu się dzieje. Na pierwszy rzut oka, tak jak widać, mamy giving, walking, czyli po jednej stronie i po drugiej stronie mamy dokładnie to samo. Tylko że tłumaczenie brzmi dając, a tu albo dawanie komuś czegoś, albo danie. Ale nie danie takie jako jedzenie, tylko danie na przykład prezentu. Danie prezentu tej osobie, albo dawanie prezentu. Nie będziemy wchodzić jakby w polskie myślenie tutaj, bardziej angielskie, ponieważ w angielskim to się nie będzie odmieniać, a w języku polskim tak. No i teraz, jeżeli mamy walking, to tak samo mamy spacerując, czyli wszystkie ing to jest dając, spacerując, wykonując, tworząc, śpiewając, sprawdzając i tak dalej. A tutaj będziemy mieli dawanie, robienie, śpiewanie, granie, gotowanie, tańczenie i tak dalej. Więc walking też tutaj będzie spacerowanie. Dając, dawanie. Spacerując, spacerowanie. No i teraz pobawmy się. Spójrzmy sobie na te dwa zdania, czyli pierwsze zdanie brzmi It's important that, czyli ważne jest to, że dając im szansę, my możemy. Co to oznacza? To oznacza to, że tutaj mamy dając i oczywiście tu jest giving, to zaraz przejdziemy sobie do tego drugiego, ale jakby kluczem do tego zdania jest ten przecinek. Ten przecinek pokazuje nam, że jakby to zdanie zakończyliśmy, czyli na przykład ważne jest to, że jadąc do tego miejsca, przecinek i teraz chcemy powiedzieć na przykład możemy, wykonujemy coś, robimy coś tam, pracujemy nad czymś i tak dalej. Więc to jest ta pierwsza konstrukcja. Druga konstrukcja poniżej oznacza prawie to samo, to znaczy konstrukcja jest identyko, czyli mamy it's important that giving, tylko w tym momencie mamy danie im szansy, czyli też jesteśmy tak samo jak tutaj, zwróćcie uwagę, mamy dokładnie to samo, czyli mamy, tylko że tutaj mamy dając im szansę, a tutaj mamy danie im szansy. I w tym momencie pojawia nam się ta zasada podmiot, orzeczenie, reszta. Podmiot, orzeczenie, reszta to jest taka powiedzmy reguła, która jest tam zawsze gdzieś tam w pierwszej klasie podstawowej zaraz na początku pokazywana i później o niej zapominamy. Podmiot, orzeczenie, reszta to jest na przykład ja korzystam, I use it. Takie proste zdanie, ja korzystam z tego, czyli ja to używam. Na przykład I go to school, tak? No już mi się nie zdarza. Czyli idę do szkoły i to jest jakby podmiot, orzeczenie, reszta, czyli mamy podmiot, mamy orzeczenie, czyli go, no i to school, reszta. No dobra, no to zróbmy tak, to school, tu mamy ciach i mamy I jako warto będzie to pomalować, bo zaraz będę coś pokazywać, czyli tu mamy podmiot, tu mamy go, czyli mamy orzeczenie, czyli czasownik tak zwany, a tutaj mamy resztę zdania, czyli to. No i tak samo tutaj, tu będzie reszta zdania, tu będzie czasownik, a tu będzie podmiot. I teraz, jak już to wiemy, to spójrzmy sobie na to zdanie, ponieważ to zdanie nie ma tutaj przecinka. Czyli chodzi o to, że tutaj zaczyna się czasownik, czyli orzeczenie to jest stands. Czyli to zdanie brzmi, ważne jest to, że danie im szansy, tutaj mamy stoi, ale jest taki zwrot w angielskim jak stoi, funkcjonuje, może jest jako jeden z tych powodów, dla którego coś tam, tak? Czyli mamy why. Czyli stands as one of the reasons, czyli jakby stoi, traktujemy go, funkcjonuje jako jeden z powodów, dla którego na przykład why we are here, tak? Czyli dlaczego jesteśmy tutaj, ok? Taka totalna abstrakcja, ale to pokazuje, że jakby ten giving i ten giving w każdym
jakby zdaniu, jeżeli sobie coś takiego stworzymy, zaraz będziemy próbować na przykładach, to zawsze jest taki dysonans między tym i właśnie ten przecinek, on będzie nam umożliwiać zobaczenie tej różnicy. Czyli dając im szansę, my możemy. I tutaj zaczyna się nowe zdanie. Natomiast jeżeli mamy danie im szansy, to tutaj mamy stance, czyli traktujemy to jako po prostu, jako orzeczenie. No i sprawdźmy, jak to rzeczywiście wygląda. Weźmy sobie na przykład ten tekst. To jest BBC News. Jakby 17:06 było publikowane, więc to są świeże jakieś informacje. Ale tutaj mamy coś takiego, że UN Secretary General Antonio Guterres, czyli tutaj mamy United Nations, czyli mamy Narody Zjednoczone, czyli ONZ, jakiś tam sekretarz generalny Antonio Guterres mówi, czyli says, i teraz uwaga, mówi, że era globalnego, oni nie nazywają teraz tego global warming, czyli globalne ocieplenie, tylko global boiling, czyli boil to jest gotować się, tak jak ziemniaki się gotują, więc generalnie wrzenia, jakby globalnego wrzenia, has arrived, czyli to oznacza, że globalne wrzenie, czy tam ocieplenie, powiedzmy, przyjechało, czyli nadeszło. Czyli to jest konstrukcja, ta druga, już pokazuję. To będzie ta konstrukcja, czyli danie im szansy stoi albo funkcjonuje jako jeden z tych powodów, dla którego, czyli globalne jakby wrzenie przyjechało, czyli mamy czasownik i wszystko się zgadza. Czyli tak naprawdę ten podmiot może być właśnie w formie tego ing. Podam kilka przykładów, żeby to było widoczne. Tutaj mamy it appears that the group, czyli wygląda na to, że grupa zaczęła camping, czyli camping to będzie jakby ten moment, kiedy my bierzemy namioty i się rozkładamy. Czyli nie wiem jak to, kampowanie, sprawdziłem w słowniku, biwakowanie, bo namiotowanie to raczej nie jest. Czyli chodzi o to, że camp to jest czasownik, czyli my już wiemy, że to jest czasownik i teraz jak mamy ing, to spokojnie możemy traktować to jako biwakowanie. Jakby ktoś nie wiedział. Tutaj nie mamy tej konstrukcji, ponieważ to jest present continuous, czyli why brands, czyli dlaczego marki opuszczają social media. To jest present continuous, czyli tutaj mamy całe zdanie. To nie jest, że opuszczanie social media jest traktowane jako coś tam, albo daje nam takie możliwości czy takie, albo tracimy jakieś możliwości. Zobaczmy następne. How changing, czyli mamy jak zmienianie college admission. College admissions oznacza... Admission to jest przyznanie komuś, bo to pochodzi od słowa admit, czyli przyznawać. Czyli to jest ten moment, kiedy ktoś nas zaakceptował, my składamy wniosek na przykład do jakiejś uczelni i w tym momencie nas akceptują, czyli po prostu chodź do naszej uczelni, ucz się z nami, czyli jesteśmy po prostu jakby zaakceptowani jako uczeń. I teraz jak zmienianie tego przyznania do koledżu, powiedzmy, mogło, czyli mamy czasownik, mogło wpłynąć na siłę roboczą w USA. I to możemy traktować jako albo zmiana, albo zmienianie. Czyli chodzi o to, że bardzo często na przykład może nam się zgubić rzeczownik, ale znamy czasownik. Jak znamy czasownik, to możemy sobie na przykład changing, bo zapomnieliśmy słowa change jako zmiana. I wtedy będzie change, czyli to będzie zmiana, ale changing będzie jako proces tego zmieniania. Więc jak zmienianie tego college admissions mogło wpłynąć i tak dalej. A tutaj mamy tę pierwszą konstrukcję, czyli traveling the southern front, we also saw British supplied massive armored vehicles damaged and destroyed. To oznacza, że podróżując południowym frontem, my również widzieliśmy, czyli tu powinien być przecinek. Halo, BBC News, gdzie tu jest przecinek? Traveling the southern front, przecinek, we also saw, czyli my także widzieliśmy brytyjskie jakieś tam armored, czyli
uposażone, wyposażone w jakieś tam mastify, supplied jako dostarczone, jakieś pojazdy, które zostały uszkodzone albo zniszczone. Okej. No, czyli po prostu widzieliśmy również takie pojazdy, które zostały zniszczone, ale uposażone w jakieś mastify. Nie wiem, co to jest. Dajcie mi spokój. Są wakacje. Tutaj jeszcze dla kontrastu mamy present continuous, czyli 47. brygada teraz używa jakichś tam starszych, czyli używa, czyli to jest present continuous, to są nasze czasy, czyli używa jakichś ze starszych z ery sowieckiej, powiedzmy, czy tam rosyjskiej, i później mamy tutaj czołgów, aby przeczyścić. Mine to są miny, a fields to są pola, czyli pola minowe, po prostu żeby przeczyścić pola minowe albo żeby pozbyć się min na tych polach. No i tutaj takie ostatnie pytanie do Was, czy to jest pierwsza forma, czy druga? Mamy tutaj takie coś. Shredding the picture, czyli oznacza shred, to pochodzi w ogóle od shreddera, czyli shredder to jest niszczarka, taka z papierem, papier się wrzuca i się niszczy. Czyli shredding the picture, czyli oznacza, że niszcząc zdjęcie, które, czyli już to powiedziałem, które ona jakby odłączyła z ramki w jej domu matki. I tyle. I coś tam można sobie doczytać. A tutaj jeszcze na zakończenie taki optymistyczny akcent i takie króciutkie zdanie ode mnie, żeby pokazać właśnie, jak to działa. Czyli tak, pojechanie do pracy skończyło się z siedzeniem przy komputerze i tak minął mój dzień, ale komputer dalej działa. Wychodząc z pracy zdałem sobie sprawę, że to był tylko sen. Więc tak, pojechanie do pracy to będzie going to work, sorry. Skończyło się siedzeniem, czyli ended with sitting at, na przykład my computer, niech będzie, and this is how my day went. But the computer is working. Jest ok. Wychodząc z pracy, czyli leaving my work, albo leaving work po prostu też może być, czyli opuszczając pracę, albo opuszczając stanowisko pracy, nie wiem, workplace czy coś takiego, zdałem sobie sprawę, I realized it was just a dream. Czyli skupmy się jakby tylko na konstrukcjach, czyli pojechanie do pracy, czyli going to work, ended, czyli mamy czasownik, czyli skończyło się, ale znowu mamy siedzeniem. Więc ja nie powiedziałem skończyło się tym, że ja siedzę, tylko skończyło się siedzeniem, czyli ended with sitting. Tutaj mamy end with, no akurat to jest potrzebne do tego, at my computer, and this is how my day went. But the computer is working, ok? I teraz mamy jeszcze drugą konstrukcję, czyli leaving my workplace czy workplace, I realized it was just a dream. Czyli tutaj mamy opuszczając, a tutaj mamy pojechanie do pracy. Czyli tu mamy pojechanie, tworzenie, robienie, a tu mamy robiąc, tworząc, grając. Jest różnica? Jest. No i myślę, że te przykłady, które Wam pokazałem, pokazują, bardzo mądrze powiedziane, jak to wszystko działa. Mam nadzieję, że tak właśnie będziecie mówić, ponieważ to jest powiązanie języka polskiego z angielskim i angielskiego z polskim. Bardzo dziękuję. Gdyby ktoś miał jakieś pytania, pisać śmiało. No i zapraszam do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!